zrobione, wiesz? No bo no Klaudia przetarł go rogiem i już, nic się nie stało. A ty A czemu ty się drzesz? Co, Bella? O Oko... co ci chodzi? I to ten najmłodszy tłukł się z tym. No. Protycz, który z Marcinem wykopywaliśmy. Nie miałam siły go już po prostu wczoraj zakopać u siebie na działce. Natomiast chcę go poprzycinać i wziąć, tak jak mówiłam, wiązanki porobić. Korzenie oczywiście były namoczone w wodzie, troszeczkę dałam wody, nie żeby to pływało, ale żeby no, nie uschły mi. No i zaraz idę szukać miejsca na działce. No ja mniej więcej wiem, gdzie bym chciała, ale Marcin mówi, że to jest wykonalne wręcz, ale zobaczymy, no może mi się uda. Wezmę mu, podbiorę trochę piasku, bo kupił pół tony piachu. A na co to jest inny projekt, ale może mi się uda, może mi odstąpi trochę, może nie będzie taką sknerą i mi da. No to w Rotyczu mam teraz pod dostatkiem, zobaczymy jak to będzie w przyszłym roku. Zapomniałam w ostatnim filmie powiedzieć taką ciekawostkę. Zapewne niektórzy z Was kojarzą profesora Łukasza Łuczaja. Znalazłam na jego stronie internetowej książkę w formie PDF-u za darmo, możecie sobie też to ściągnąć, o roślinach i o wierzeniach ludowych, o przesądach, jak w Polsce, w danym województwie, co oni uważali na temat właśnie między innymi w Rotyczu, czy mniszka, czy jakieś mnóstwa wiele innych ziół. I tam znalazłam taką ciekawostkę, że Rotycz dodany wraz z melisą do ognia spowoduje to, że mleko gotujące się na blaszy się nie zważy. Podobno. Taka ciekawostka. Trzeba było sprawdzić. Tylko nie mam takiej kuchni fajnej. No chciałabym z takim piecem. Może kiedyś się uda, żeby to sprawdzić. Więc jak Wy macie w swoich domostwach jeszcze te fajne, takie kaflowe kuchnie, sprawdźcie, dodajcie melisę i Rotycz do ognia i czy mleko się zważy. Co ta Klaudia Zdobycz wymyśliła?
No już Wam mówię pokrótce. Później Wam pokażę w oddali, jak wyglądają pola po przejściu kózek, bo nie mamy teraz czasu, żeby zrobić im takie parcele, które będziemy przesadzić, bo chcemy je na stałe po prostu paliki dać, więc teraz służy nam do tego siatka i wyobraźcie sobie, siatka się teraz sprawdza. Pamiętacie, jak mówiłam, że siatka nie, B. Dlatego nie, ponieważ nie była pod napięciem. Ja jej nigdy nie dawałam pod prąd, no bo ponieważ się bałam, że sobie zaplączą się, krzywdę sobie zrobią i tak dalej. Ale od kiedy siatka była podpięta, nauczyły się i już do niej nie podchodzą. Więc teraz spokojnie mogę chodzić. Tutaj nawet tam w oddali zapewne nie widać, ale to później, jak wspominałam, pokażę. Siatkę dawałam na te tutaj nasze pagórki, na te wzgórza, żeby dziewczyny mi kosiły, ponieważ ja z kosiarką, no ciężko będzie. O, dobra, słuchajcie, gadu, a ja muszę to otworzyć drzwi dla nich. Tędy. Chodźcie, dziewczyny, chodźcie. Ja chyba mi puszczyć. Chodźcie, szybko. No chodźcie, zapraszam. Chodźcie. Otwarty bufet. Bufet? Zapraszam. Udało się. A trzeba szybko biec, co? To nie jest tak, że wiesz, powolutku z spacerkiem będziesz szedł. Jemy. Jemy, zajadamy. Ojej, ale powiem Ci, że wiesz co, ziemia jest tak zbita, tak twarda, jak kamień, wiesz, no bo my tu glinę mamy. No. Która chce jeszcze? Która chce? Macie tu. Masołek do Ciebie z chęcią podejdzie. Jezu! W rękę mi wyrwał. Ja miałam, ale to niemożliwe, co? Dobra, już macie tutaj szwedzki stół sałatkowy. Proszę, do wyboru osty oraz osty. Jak w Turcji. Zajadać i wszystko. Jemy. Wczoraj tak się obżarły, że nam tyle mleczka dały. No więcej, prawda? No więcej. A. Dziewczyny, ja tutaj tak wszystko pozabezpieczałam, żebyście nie miały dostępu. Więc bardzo proszę, zachowujcie się. Kultura. Tak? Bella? Będzie kultura? Ty jesteś najmniej kultura, do wszystkich napierdzielasz. Tak, zgadza się. Chyba je za dobrze mają. Nie wiem, ale Bo widzę, wiesz, że najpierw najważniejsze, żeby zadeptać. chyba tak, no. Dobra, ja teraz Te wezmę. osty wciągają. One osty uwielbiają, naprawdę. O, nie wiem, czy tutaj jesteście w stanie zobaczyć. Pierwsze co, to widzę osty lecą. Tam osty lecą. A wiesz co króliki, matołek, kochani, osty. uwielbiają? To. A, szczawian. Szczawian. No uwielbiają króliki szczawian. No i tak tym nasze pierdółki przedstawiamy. Tak wczoraj były tam, dzisiaj tu. Jest z nimi trochę roboty, ale Koszą. koszą, wiecie co, I koszą. najedzone są. Dokładnie, więc po co ja mam z kosiarką latać? Niech one to zrobią. Ale jak to ładnie wyglądało, wiecie co, jak one były na tych wałach, no cudnie. Raz, że one, tam gdzie psy wykopały mi dziury, no niemalże nory, no bo szukały karczowników, to one się tam układały dupeczką, wiesz, tak na boczku i leżały i się opalały. Kamera, dziewczyny! Sorki, ale doli i moli przybiegły. A te są takie turbo, burbo, że no Gdzie ty wiecie, patrzysz na to drzewo? Już stąd ty. Ty nie patrz mi na nie drzewo. patrz na drzewo, dziewczyno. Ale macie bar sałatkowy, co, dziewczyny? Pycha, mamo. O, proszę bardzo. Dupciu, idź się paść. Proszę bardzo, tak jak wspominałam o ostach. Widzicie? Tutaj matołek zajada, delektuje się, a zaraz obok niego piłeczka. 2 fręsy. Oni, wiecie co, naprawdę bardzo często razem chodzą, często się trzymają koło siebie, bawią się razem. O, piłeczka. Smacznego, kochanie.
Dobra dziewczyny, ja was zostawiam. Obiecujcie, że będzie gdzie grzeczne, bo pancia idzie do roboty. Piłeczka, przejmujesz dowodzenie. Ok? Jak wcześniej w przychodach wam wspominałam o dołach, w których się one układały, natomiast psy wykopały w poszukiwaniu karczowników, to zobaczcie, jakie mam tutaj jamy. Widzicie? No, psy po prostu dostają szału z nimi. Ja wejdę wam i pokażę, jakie to jest wielkie. Zobaczcie, prawie do kolana mi sięga. Tutaj normalnie przecież była pełno ziemi, może nie tyle ziemi, ale gliny. Zobaczcie, no nie mogę winić za bardzo psów. Trochę się złoszczę, nie ukrywam. I gonię jak widzę, ale dopóki się nie dorobimy kotów, to będzie tak wyglądać. No trochę syzyfowa praca, ponieważ no w teczce mam w tym momencie glinę, którą Marcin wykopał pod drenaż, jak robiliśmy. I po prostu mam jej nadmiar. No to w tym momencie tam, gdzie mogę, tam, gdzie mam dojście i wiem, że się nie skaturlam z tej skarpy, tam, gdzie one są trochę niższe, no to zasypuję. O, zobaczcie, w glinie myślałam, że nic nie ma, a jednak jest jakieś życie. Zobaczcie, jaka piękna dżdżownica. Żyjesz, kochana? Tak, żyje jeszcze. Dobra, zakopiemy ją, niech robi swoją robotę. Oj, wezmę kamerę z bliska, żebyście zobaczyli, może to będzie lepiej widoczne. Jakie jamy mam. O, proszę bardzo. O, tutaj widzicie moje odbicie w tle. I zobaczcie, jaka, no pieczara. No po prostu taka wielka nora. O, udało mi się. Widzicie, jaka dziura? I to jest gdzieś, myślę, że głębokość spokojnie 50 cm. Więc jak my drzewa swoje będziemy sadzić, to musimy przed tymi małymi szczurkami się odgrodzić. O, może wyjdzie jakiś. Halo, jest tam kto? O, jakie gościnne. Dobra, zasypujemy je. Dobra, to na tyle. Zobaczymy, jak długo ta dziura pozostanie zasypana. A ja idę na przerwę na kawusie. Stary zrobił kawę, więc idę, nie odmówię. Jak już takie poświęcenie zrobił. No i później jak poproszę, to nie zrobi. Więc trzeba doceniać, kobiety. Dobra, fajrant. Pokaż skarby, które niesiesz do kawy. Do kawy. Popatrzcie, co dostaliśmy. To jest mała część, bo jest więcej słoneczników, jeszcze cebuli, pomidory, maliny, Niestety. ogórki kiszone, które chyba najlepsze. Ogórki najlepsze świata Babciu chyba. świętej pamięci, przepraszam, ale chyba te są lepsze. Chociaż babcia miała wyjątkowo dobre. Tak, ale... Takie rzeczy. Dzięki Maria. Dzięki Maria. Nie no, naprawdę, wiesz co, ogórki były wybitne. Dzisiaj są. Już jeden z swoich poszedł. Tak. Króliki również dziękują swoim imieniem za kukurydzę i za słonecznik. Wyobraź sobie, że nawet Thanos posmakował i mi cukinię zarąbał. Ja patrzę, bo zostawiłam ją tutaj w ogrodzie, tutaj na stole. Patrzę, nie ma cukinii. A Thanos tam idzie, jak gdyby nigdy nic, ale coś mu wystaje. Tak patrzę. Ja mówię, chodź tu sierota, przecież nie zjesz tego. Oczywiście, że nie zjadł, no, ale musiał ukraść, no po prostu był taki mały złodziej. No to teraz przerwa po moich
zakopkach, nie wykopkach. Wy na pewno już co niektórzy jesteście w trakcie wykopek ziemniaków i innych smakołyków. Oj, chyba poproszę Marcina, żeby tutaj dał jakiś kawałek zaraz papierka, bo ten stół się trochę kolebocze. No bo jednak to jesteśmy w lasku i jest nierówna ta powierzchnia, a ciągle tańczymy i przeskakujemy z tym stołem i ławką na prawo i lewo. A teraz idzie następna niespodzianka. Uwaga, 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 uwaga. Popatrzcie, jaką wspaniałą rzecz dostaliśmy od naszego widza. Ja Cię przepraszam, bo ja mam wszystko, Niki, podane jakby w jedną całość, nie mam spacji, więc chyba to jest turniok od Zygfryd. Generalnie od Zygfryda, natomiast ta pierwsza część to mi nie wychodzi. I sam to wyrzeźbił w drzewie cisowym. Wyobraźcie Tak, sobie, to jest cis? cis, no. Ale jakie gładziutkie. Gładziutki. I nam się Naprawdę. wydaje, że wiecie, to są takie boginki może Ra. Na początku napisałem, że to łyżeczki, bo faktycznie jest z drugiej strony jak łyżeczka, ale to są boginki Ra, które trzymają chyba słońce nad sobą. No, tak mi się to przynajmniej kojarzy. Wspaniała sprawa. Wiemy, że jeszcze nam wysłał, a to aż z Niemiec idzie No. przesyłka, to Wiecie, wykosztował co w ogóle? się. Bardzo Bardzo długo. Ci dziękujemy. I jeszcze Bardzo. aniołki wyrzeźbił dla nas. Coś ty? No, Tak? mówi, że jeszcze wysłał. No bo mieliśmy problem długo szła paczka, myśmy myśleli, że O, zaginęła, no. a on bardzo chciał nam dać prezent i wysłał drugie, a akurat ta przyszła. Jezu, bo wiecie co, z tą To, że- pocztą polską, to naprawdę jeżeli cokolwiek wysyłacie, nigdy pocztą polską. Tutaj no Pocztex i Poczta Polska tutaj u nas średnio, mamy z nimi, właściwie No. tylko z nimi jakieś Tak. ciągłe problemy. Jak coś, to tylko InPost albo DPD czy Pocztex. Nie Pocztex, właśnie nie Pocztex. Właśnie DPD albo UPS, albo nie ma cokolwiek, nie ma albo noża. Impost. Weź to, dasz radę Nie, to nie, bo to jest... No właśnie, żeby nie zniszczyć. Nie, to trzeba było. To dobra, ja pójdę po nożyczki. Ta strona jest ta prawidłowa. O, ta strona jest prawidłowa. Popatrzcie, jakie to jest piękne. Bardzo miłe w dotyku. Piersi najbardziej. No, zmacałem piersi. Bo to ta druga strona to jest ta prawdziwa, Klaudia. Naprawdę? No zobacz, ona jest lepiej, widzisz? Piersi bardziej widać. A faktycznie. No. I to jest jakiś No. talerz. Faktycznie. Fajne. No podobna do mnie. Nie przesadzaj. To czekaj, to która jest twoja, która moja? Moja ma te piersi większe. Ile mi wtedy nalałaś tej kawy, żeby było takie dobre jak wtedy? Słuchaj, to zostaw to. Nie ruszaj, nie ruszaj. O No. Boż, weź to z kobietą gadaj. No bo wtrącasz się nim nie swoje rzeczy. Dziękujemy Wam za wszystkie komentarze, masę wspaniałych komentarzy, ładują baterie. Wiemy, że chcielibyście, żebyśmy odpoczęli, ale my już chyba nie wiemy jak. Nie, my już mamy plan, to znaczy mamy Plan plan, mamy. tylko ciężko, ojej, Tylko nie. ciężko znaleźć czas, żeby go zrealizować. Kochanie, pójdziesz po jakiś papier, Co się stało? no bo ten stół lata na prawo i lewo. No, gdzie on lata? Poczekaj, poczekaj, u mnie. Masz. To trzymaj tak, No, ten. no. Pomóż. Dobra, spróbujmy. Czy wyszła taka sama? Przede wszystkim zimna. Kiedy ty zrobiłeś tą kawę? W zeszłym roku. No właśnie. Jak może być kawa zimna? Z zeszłego roku. Jak? No bo dolałaś zimnego, Klaudia, mleka z tego. Przecież kawa była zrobiona nim 5 minut temu, się z gazu ściągnąłem. No właśnie, no to 5 minut to wystarczyło. Bardzo dobra. Nie, zimna. W Grecji, jak byliśmy w Grecji, to bardzo lubiliśmy pić frappę. Tak. No nie wiem, czy to w Polsce taka nazwa, ale ice coffee, czy ice taka coffee, mrożona. mrożona kawa. Kiedyś poszliśmy dokładnie, w no Atenach. opowiadaj. W Atenach pierwszy dzień jak przyjechaliśmy samochodem, to nasza pierwsza wycieczka, myśmy kupę czasu, tam akurat mieliśmy znajomą, naszego sympatycznego kolegi, ciocię. Natomiast generalnie spaliśmy w Toyocie Corolla i tam myśmy mieli kupę jakichś takich makaronów, wiecie jak to się w biedne czasy, biedni Wiecie młodzi co, ludzie. Klaudia nakupowała ryżów, makaronów wtedy I jeszcze, gotowaliśmy bo na jedliśmy. butli. No i pełno takich saszetek napoli. No i się tak jechało, co nie? Sosy do spaghetti na polu. Sosy do spaghetti. No i myśmy tak jechali i tak jakby Tak, przyżyło się. samochód był na gaz, więc tylko nas kosztowało tankowanie i bardzo taniutko zwiedziliśmy masę Grecji. Tak, bardzo.
Bardzo dużo. Meteory. Ateny. No dobrze, ale dużo wróćmy do tego, że w nocy od godziny 12 w nocy jednak, Bo jak nie pierwsza była. albo jak nie pierwsza, zeszliśmy już z Akropolu, no i tak jak nam jakoś tak, wiecie, no to jest ciepło, więc akurat temperatura to wam nie doskwiera o tej godzinie, więc można naprawdę spacerować. Turystów już nie było. Turystów czy terrorystów powiedziałeś? Turystów. Turystów już nie było, a my mówimy, o, ale fajnie. No i poszliśmy sobie na frapę właśnie, ale patrzyli na nas tak dziwnie. Jak frapę. Jak frapę I to- o 12 A czy oni, pierwszej. a oni robią takie frappe, wiecie, Mocne. To generalnie tam się pije kawy mocne, co nie? Tak. A my no... A myśmy bywali, ale powiem wam tak, chodziło to o to, że przyjechaliśmy, byliśmy już tak zmęczeni jazdą i wszystkim, że człowiek jakby podniecenie tym, że już jesteśmy w Atenach, że może to chodź, zrobimy sobie takie wieczorne przejście po mieście właśnie Romantyczne. romantyczne. Na Akropolu, ja nie wiem, czy myśmy byli, czy to już był wieczór, jak myśmy przyjechali, po prostu poszliśmy sobie od tak, ale na Akropol jeszcze nie weszliśmy, czy to było po Akropolu? Po Akropolu. Czyli zwiedzaliśmy sam Akropol. Tak, zwiedzaliśmy sam Akropol, to było po Akropolu już, kochani, No dobra. bo my jesteśmy takimi turystami Że- intensywnymi, jak to, znaczy... Tak jak widzicie tutaj, że ciągle mamy ADHD, to ja jestem turystycznym ADHD. Tak. Ja Klaudii nie dam odpocząć, zawsze jesteśmy z daleka od, no zawsze raz chyba byliśmy tylko w hotelu takim, że było dużo ludzi, ale generalnie wybieramy jakieś takie Ubocza. malutkie ubocza, No gdzieś, i gdzieś cicho. nie siedzimy na miejscu. I nie siedzimy na miejscu kilka dni i jedziemy dalej, także za każdym takim wyjazdem my praktycznie jesteśmy pół kraju w stanie zwiedzić. No tak, no pobieżnie oczywiście, prawda? Bo to tak za dużo powiedziane. No pewnie. Ale takie No. powiedzmy najbardziej atrakcyjne, turystyczne miejsca, te znane, no bo nieznane to już sobie na przykład rezerwujemy, jak jedziemy drugi raz, czy coś takiego, żeby szukać. Tak. A to nasze właśnie takie może turystyczna refleksja, bo teraz już jest wrzesień, to większość z Was zapewne już pokończyło urlopy. Może co niektórzy jeszcze studenci są. No ale pogoda we wrześniu piękna. No na wyjazdy też. Odradzamy Wam, jeżeli zamierzacie kiedykolwiek jechać właśnie w te południowe kraje, nigdy w lipcu, nigdy w czerwcu, nigdy w No, to jest sierpniu. bez sensu. To jest bez sensu, jest za gorąco, przynajmniej dla nas. Wiem, do czego to służy. Już wiem, do czego służy ta wspaniała rzeźba. No. Widzisz? Od razu się odzywa. O, dzisiaj ma być dzień lenia, ale nie wiem jak to nam wyjdzie. No jak zwykle. Obchód musiał być 2 godzinki. Marcin za chwilę musi zrobić paszę dla niosek, bo jeszcze na jutro mam, no ale wiesz, no Tak? już trzeba zrobić paszę, no to zrobię pewnie z 200 kilo. A propos paszy, bo sobie tak rozmawiamy i mi kury przyszły na myśli. Wiecie co? Ostatnio ubiliśmy 30 kur i średnia waga Słuchajcie. kury, średnia tak na wszystkie, wyniosła 4,8 kg. 4,8 kilo średnia. Myśmy się tak napracowali z Klaudią, Ojej. nie wyobrażacie sobie, bo to Słuchaj, są silne kury, tak. ciężkie kury. Jak zaczęliśmy o godzinie 6 rano i ja pojechałam do domu, Znaczy przed ubojem, to była 6 rano. tak, przed ubojem i zajechałam właśnie do rodziców, to słuchajcie, była godzina 22. 22, jak ja do zamrażarki jeszcze Do pakowałam. rodzinie myśmy, Klaudia Tak. rozwoziła, Tak, bo ja tutaj rozwoziłam, sprzątałem. No wiecie co, i wyobraźcie sobie, że my 30 tylko sztuk. 30 kur A byliśmy, poprzednim razem 70. No, ja nie wiem jak to było. One były tak ciężkie. Ja jedną kurę brałam, ona 5 kilo, ponad 5 kilo ważyła. Trzeba było ją podnieść, pełna. wyczyścić. Oj, wiecie I- co, ręce... i- Ja przez kilka dni, Marcin tak samo, słuchajcie, ja jeszcze doję, to też mam z tym problem, po prostu mam mrowienie, ja palców czasami nie czuję, to już robi się takie ćwiczenia, że po prostu musicie tutaj naciągać, bo tutaj jest ten mięsień chyba... Coś tam łapie, że krążenie psuje. Tutaj, no to krążenie, po prostu... Łapy nas Koszmar. tak bolały, ja w nocy spać nie mogłem przez 2 dni. Wiecie jak robi człowiek i to tak nie czuje, no bo jesteś rozgrzana. Ale ja po raz pierwszy, ja dużo przecież fizycznie pracujemy, więc mięśnie mnie non stop bolą i one są zaprawione w takiej notorycznej pracy. Natomiast po raz pierwszy dostałem zakwasy na tych, czyli jeszcze bardziej sobie Tak. w tyłek dostaliśmy i mało tego. Człowiek pracował w zimnej wodzie, to nawet nie czuł jak ma ręce pocięte, no bo wiecie, no gdzieś tam on ci pazurem ten kogucik czy kurka Tak. zaciacha. No dobrze, nie będziemy już tam, wiesz, Narzekać. ale Jest kawał z tym roboty. Kawał z tym roboty, ale nie o to chodzi. Puenta jest taka, że jesteśmy mega zadowoleni.
w porównaniu do zeszłego roku po prostu o to mi chodziło, że po prostu dla nas to taki mały sukces, wiecie co? Naprawdę. Kury wyszły ogromne. Idealne, ale jakie Pyszne. smaczne. Jest, Już- myśmy wczoraj rosół pili, bo jeszcze, nie, kotlety też. Z jednej piersi 4 wielkie takie kotlety, z jednej piersi. Ale wiecie jakie to jest dobre? To jest nie do porównania. Tadam! Zmiana miejsca. Wiecie co, Marcinowi słonko doskwierało, więc musieliśmy tutaj się Ewakuować. przemieścić, ewakuować. Również z ławką. Stołu już nie braliśmy. Siły nie mamy. Bez przesady. Dziękuję. No. Ojejciu. Na stare lata chyba się nadwrażliwy na te słońce robię. Chociaż nie, no to temperatury, co nie? Ja muszę mieć po prostu poniżej jakiejś tam temperatury, jest dobrze. Tak, no. Amber, a ty co, jedzenia szukasz? No chodź tutaj, chodź. Chodź przywitać się. Amber. Idzie gwiazda Łaskawie. filmowa. No, dzień dobry. Musiała zrezygnować dobry. łaskawie ze śniadania, na które składa się gówno oraz gówno. Cicho, nie. Ale przecież- ale królicze, to nie ale gówno, tylko bobki. jadła śniadanie, tylko chciała się deserem posilić, prawda? To jest niewyrozumiałe dla ciebie. No co? Gorąco pieskowi, prawda? No te Azję wam później pokażę. Jejciu, jak jej brzuszek rośnie i cycuszki. O, szykuje się. No i to Ja tak myślę, że z chyba dnia na tydzień, dzień. dwa. Nie, Karol, Nie? do 10 dni. No to mówię, tydzień, dwa. No to nie jest 2, tylko 10 dni. Pomiędzy tygodniem a drugim tygodniem jest 10 dni, Nie, prawda? jest jeszcze 1,5 tygodnia. Osłabiasz mnie. Ty mnie osłabiasz. To brakiem precyzyjności oraz precyzji. Dobra. Koniec fajrantu, koniec gadania. My idziemy dalej coś robić. Do zobaczenia. No boli, nie? Zakrztuszasz się, nie? Umrzesz? Usrało cię? Umrzesz? Au! Masz za karę. Amber, co tu robisz, Amber? Cześć, Amber. Amber, co tu robisz? Co ty robisz? Mały gnidolcu. No, cia. Jak patrzy. No, ona jest teraz szczęśliwa. To jest jej ulubiona pozycja, embrionalna, poddaje się wszystkim. Widzi mysz, też tak robi. Widzi owce, też tak robi. Widzi kozę, też tak robi. O Azji nie wspomnę. Azja to wystarczy, że się na widnokręgu pojawia i Amber już sztywno. No, boi się jej. Boi się jej. Boi się. Na zasadzie bawią się ze sobą, ale jak tylko coś nie gra, to Amber od razu sztywnieje. Bardzo odważny pies. To jest taki po prostu bardzo odważny. Dajcie kwiatki, wianek. No, ona jest tak odważna. hippie. Przydałoby się okno umyć. Ty zamiast tutaj grzebać, to byś, wiesz, zabrał się za coś. Dobra. Wolałbym czymś innym grzebać. Zobaczcie, co stary teraz robi. Ma teraz swój pokój. Sama jesteś stara i do tego Nie zołza. przerywaj. No. Ma teraz swój pokój, to bawi się w majsterkowiczem. Zaraz wam pokażę, co on robi. No, oddaj Idź już. kamerę. Dawaj kamerę. Wolałbym ją zrzucić. Tak, przyszła. No. Moja wkrętarka. To już zrobiło dużo. Patrz jakie fajne ma sprzęgło. Widzicie? Porządna rzecz. No Tu ma ten porządna, silniczek ale cały. co? Coś No tam zepsuło się. zepsuło, Wiecie to co się nie- zepsuło? To się zepsuło. To jest taki... nie wiem, to muszę wyciągnąć. To jest taki sterownik, który włącza światełko i zmienia biegi. I właśnie tam światełko to jak światełko, ale mi chodziło o te biegi, bo czasami jest za duża moc urywa śrubkę, ale do dużych śrub niestety jest potrzebna. Dziwnie to jest skonstruowane, bo widzę, że z tyłu jest potwornie zabrudzone i dlatego prawdopodobnie siadło, bo jakieś zwarcie się musiało robić, ale można wszystko kupić teraz, tylko trzeba patrzeć na części dodanych wkrętarek i powiem wam, że podzespoły są całkiem sensowne cenowo. Mnie to razem z przesyłką kosztowało, widzicie, nowe, mnie to razem z przesyłką kosztowało 50 zł. Może i by można było gdzieś taniej znaleźć, no ale znalazłem za 50 zł. Także no nie jest to wielka rzecz, ale zawsze to taniej niż za 600 taka zabaweczka.
No żeby to zadziałało tylko, wiesz? Znaczy nie wiem, no co ja ci powiem. Zobaczymy. Zobaczymy. Ja to oczywiście wcześniej już trochę przeczyściłem, tak mniej więcej. O, już mam. No i teraz to próbujemy złożyć. Co ja najbardziej nie To jest lubię. najlepsze. Najbardziej nie lubię składać. Dobra, to ty składaj, a ja tutaj pokażę, jak nasza Azienia wygląda. No pokaż naszego grubasa. Zobacz. Oj, Azynia, zobaczcie naszego grubaska. Coraz większa się robi. Patrzcie, jaki brzucholek. Oj, 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 oj. I już tutaj, o, cycuszki się robią. No, będzie lada dzień, prawda, Azjulka? No. I jak ci idzie? Źle. Źle? Tak. O, super. Bawisz się w swojego kolegę, że będziesz rozkręcał teraz wszystko? Tak. Super, pozdrawiamy łysego kolegę. Łysego konia. Stary, rozkręcić to nic, ale skręcić to No z powrotem właśnie. w odpowiedniej kolejności. Jak plastiki ewidentnie są za małe. I co No, działa? nie wiem, zaraz zobaczymy. Uwaga. Znaczy to działało wcześniej, ale to, wiecie? O, widzicie, nie wiem, czy to, Nie. widzicie jak ja tu zmieniam? Nie, a coś faktycznie, tutaj. Tam, O, wolniej działa. O, widzicie, najwolniej. no. Już nawet słyszę i to lampka. No, widzisz? Wiecie jak to było? A Klaudia Marcin, już tyle się wysłużyłeś tą wkrętarką, ona jest taka brzydka. Kup sobie nową, bo daj spokój, będziesz ją naprawiał, nie wiesz co, przecież się na tym nie znasz, na pewno ci to nie wyjdzie. W ogóle nie wierzyła we mnie. Rozkręcisz i nie Mówię, nie skręcisz. kochanie, wiem, że we mnie nie wierzysz, mówię, daj spokój. Mówię, kurczę, szkoda pieniędzy, tyle forsy wydamy. I mówię, Miałabym zaoszczędzimy i za na matę. 50 zł sobie... No co? Musisz mi popsuć mój monolog? Musisz mi zawsze popsuć mój monolog? Poczekaj, szybko weź się telepie. Ja mówię, widzisz Klaudusiu, i za 50 zł naprawiłem wkrętareczkę i będziesz miała resztę na watę. Przecież wiesz, ile ty tej waty pochłaniasz. O, dziękuję, ty jesteś wspaniałą myślą. No. No. No to dzisiaj spędzacie z nami cały dzień. Był pokazany niemalże poranek, no aż do wieczora dociągnęliśmy. Chora jesteś? Nie, wiesz co, no nie wiem, coś katarek mi No się właśnie zrobił. teraz tak A, usłyszałem. bo się zaorałam dzisiaj jak zwykle. Kosiarka odmówiła mi posłuszeństwa, bo Klaudia generalnie zaczyna wszystko, bo dla niej najlepsza pora do pracy to jest wtedy, jak jest 30 stopni na dworze i jest gdzieś tam mniej więcej od 12 do 2, czyli jest najcięższe słońce, to Klaudia wtedy sobie przypomina, że tyle fizycznej roboty musi wykonać. lubię ciepło, mi tak to nie przeszkadza. Marcin tylko niam, dziam goli, ale mi jest dobrze. Ale Bo mnie nie widzi. bo tam gdzie kozy kosiły, to ja po prostu wzięłam kosiarkę i podkaszałam, ale też te zbocza, tam gdzie one nie doszły, no chciałam wyrównać. I kurde, kosiarka odmówiła mi posłuszeństwa, chyba już całkowicie jest dead, bo ją kiedyś zostawiłam, no zostawiłam ją, no przyznaję się. Tylko, że to taki złomek, wiecie, jeszcze angielski, zostawiłam jak Bardzo padało. malutka, no wiecie. No taka tycia, ale już chyba stwierdziła, że przechodzi na emeryturę albo na wieczny spoczynek. Ja uważam, że ją trzeba rozkręcić i umyć. No albo. Ale mi się nie chce, bo ja ciągle Klaudię namawiam, wiecie, na jakąś spalinową, taką mocniejsza, żeby była i szersza przede wszystkim, bo ona tamta ma niecałe 30 cm, a wiemy, że są 50 ileś centymetrów. No na takie powierzchnie to Ale musi masz być fryzę? wielka. Weź se no. Tyle wydałam pieniędzy na ciebie, a ty tak co, no wiesz co? Ile pieniędzy. Mówiłem, żeby nie, żeby na zero. Na zero, a pani się uparła, że nie. No dzisiaj Amber jest wokalna, nie wiem czy słyszycie, prawdopodobnie tak. Nie wiem o co jej chodzi. Pewnie jakąś mysz zobaczyła. Chyba tak, no. I się I proszę, przestraszyła. no proszę wyjść, ja tego chcę porozmawiać. Please.
My nie, to dzisiaj czy wczoraj myśmy tą brzozę, co mamy przed no. domem, ścieli. Chciałem kręcić, Klaudia, nie, aby się zobaczyli, jak profesjonalnie ją ściąłem. Nie, no na dom nie poleciała. No, musieliśmy ją ściąć, no bo wiecie co, w zeszłym roku nam jakiś owad czy coś tam się zalęgło. Już musiała być Gniła. słaba i chora. Próbowaliśmy I ją octem reanimować. śmierdziała, no i myśmy jakoś ją tam zwapnowali, ona odżyła troszkę, już całkowicie teraz bez liści była. No. I myślimy, że ona na następny rok i tak by nie dała rady i tak, więc... No, Ale powiem wam, że trochę pożegnaliśmy nawet szkoda, ale tak fajnie widok otworzyła, nie? Tak. Troszeczkę za bardzo była jakby, wiecie, w blisko. centrum wyjścia, no burzyła i teraz zobaczyliśmy, że bez niej, mimo że i tak nam szkoda, że bez niej jest jakby przyjemniej się patrzy na staw. No. Ona blokowała ten widok na staw. No coś, no biedna rozchorowała się, no i No i tyle, ale No widać i się tak tyle. musiało być. No. Znaleźliśmy martwą rybę w stawie, no. ale takiej wielkości. No, Wiecie co? I to nie była uklejka, a my tu nic nie zarybialiśmy. Także myśleliśmy sobie tak, albo jakiś ten kormoran, czy czapla, a raczej czapla, co tam kradnie te ryby na stawie u Jacka. Wiecie, jakąś rybę porwała i nie wiem, w locie zgubiła, bo nie wiem, coś się przestraszyła czy coś, ale co, i zgubiła i wpadła do takiego stawu małego. Albo po prostu jakieś dzikie kaczki czy coś przyniosły nam i normalnie coś tutaj urosło wielkiego. Ale- Niestety było martwe. no właśnie, bo za mało roślin mamy. Ja uważam, że za mało Za roślin, mało może, roślin. może przyducha, albo nie miała co jeść, no nie wiem, ale urosła no jakoś, nie wiem, nie, no jesteśmy, ale była ryba, także takie ciekawe, Gorąco ci? no trochę, ale też dobrze się Tak? przesunąłem, no. No dobra, kochanie, ty czy ja? Kto? Obwieszcza teraz W- mega wiadomość. Mega Tada! wiadomość, no, Uwaga, następna skupienie. zmiana. Następna zmiana. Duża zmiana. Ale wiecie, no bo no, mówiliśmy wam, cenię, że zmieniliśmy czas na tą godzinę 19, ale wiele osób nam pisało, że to nie jest dobra godzina i mało tego, jakby my nie Sami czujemy też dla nas, czujemy. dla siebie, co jest najważniejsze, że to nie jest dobra, bo my zawsze z językiem wywieszonym gonimy, wiecie, że nieraz się spóźniamy na ostatnią chwilę i zawsze mówimy, że przed chwilą byłem na dachu, przed chwilą byłem na polu, bo Przed taka jest chwilą prawda coś. i wiecie, nie wykańczamy tych rzeczy, wracamy po premierze z powrotem robić i to jest dla nas męczące, więc postanowiliśmy z Klaudią, że zostajemy przy tej godzinie 8, 20. 20, ale żeby nie robić popyliny, zmieniamy dni, tak żeby tam nikt się nie czuł jakoś urażony, że weszliśmy mu w godzinę. Więc będziemy się widzieć zamiast niedzieli w poniedziałek. W niedzielę macie taki natłok wszystkich nadających youtuberów, że że my stwierdziliśmy, pauzujemy. chyba poczekacie na nas do My poniedziałku. bez ciśnienia na Bez poniedziałek. ciśnienia. Więc jesteśmy w poniedziałek. O 20, o w środę o 20, tak jak zawsze byliśmy w środę o 20. I w piątek. Tak, i w piątek o 20, czyli niedzielę po prostu odpuszczamy na No. poniedziałek. Dokładnie. I zostajemy na Więc 20. nasze dni standardowe środa, piątek zostaje, a tylko zmiana Tak. z niedzieli na poniedziałek. I myślimy, Tylko nie w tym tygodniu, nie teraz, I bo nie myślimy- dam rady. I myślimy sobie, że raczej nie będziemy jak coś się nie wydarzy, nie wiem, coś co zmieni, ale raczej, że my nie będziemy prowadzić tej formy takiego zmiany, wiecie, na czas letni, na czas zimowy. My mamy non stop pracę, tutaj nie ma lato, zima i po prostu no, Tak. I myślę, że tak to przy zostanie. zwierzętach Środa, nie ma wiecie, no to wyjścia. jest taka bonusowa, to czasami może nas nie być. No ale macie 100% zagwarantowany poniedziałek i piątek, więc nie będzie tak źle. No, buźki wesołe, co za różnica tak naprawdę. No, czasami może w środę, no mówię, no nie wyrobimy. Oj. No to mamy nadzieję, że zadowoliliśmy Was, bo no tak jak Marcin wspominał, sporo Was prosiło o zmianę czasu. Także, No i- znaczy, że mówiliście po prostu grzecznie, że nie jest dla Was wygodne. No też się spieszycie, Tak, bardzo nam to pochlebia, że chcecie być z nami w czasie premiery. tak. A No. tak jak dzisiaj Łukasz, jeden właśnie z widzów, wysłał nam na Messengerze zdjęcie. Dzień dobry, mam Was przy śniadanku i oglądał nas przy śniadaniu. W śniadaniu, no. Wiecie, tak sobie zdaliśmy sprawę, że to, bo to tak człowiek jakby zapomina, no nie, no wiecie, my mamy własne życie i te kręcenie i bla bla bla, ale tak jak sobie z powrotem wróci i uświadomi, że przecież
tyle osób w pewnym momencie nas ogląda i rano i lubią nas przy śniadanku, przy kolacji, czy gdzieś tam, czy po pracy, żeby troszeczkę się zrelaksować. I jak człowiek to sobie tak uświadomił, to tak jakoś no ciepło na serce, co nie? Tak energetycznie to Fajnie, fajnie. tego, przecież tyle nas jest. Wiecie ile w sumie z osób, jak my mamy powiedzmy, nie wiem, tam 6-7 tysięcy wyświetleń, no przecież niejednokrotnie to pary oglądają, jak to jest bardzo, bardzo No dużo całymi ludzi. rodzinami, z No. dziećmi, tak samo ten ostatni. Wierszyk się bardzo spodobał, wierszyk, Chociaż nie wszystkim, a no to... no co? Są gusta i Nie, guściki, są, przecież my dokładnie. też to rozumiemy, że nie każdemu nie jesteśmy w stanie dogodzić i bardzo Nie dobrze. zadowolimy wszystkich, to dobrze o tym wiemy. No, Ale my lubimy tak kombinować, no z nami to tak My jest, się- nieraz walniemy żenadę, no i będziecie musieli przełknąć kulę, żenada przyziemna i lecimy dalej z koksem. Ty, może taki tytuł powinniśmy zrobić, żenada przyziemnych? No, żenada. No co, będziesz tatusiem, tak? Nie strasz, bo się postrasz. Ja nie będę żadnym tatusiem. Żebyś tylko alimentów nie musiał płacić, co? No.